Piękny świat, a w nim jeden cel: zbudować ogromną osadę, w której każdy mieszkaniec ma własny dom. No nie powiem, trochę się boję tam wchodzić, nawet nie wiem z której strony zacząć, ale myślę, że zacznę gdzieś tutaj, od tego momentu. To się wydaje takim fajnym, małym pokoikiem. Tam jest jakaś taka za duża przestrzeń i jak tam będą jakieś klatki, no to będę na otwartej arenie tak naprawdę. Chyba że to jest w ogóle jakieś zamknięte pomieszczenie, no to tym gorzej w sumie. A tutaj jak sobie zacznę, to zawsze będę mógł się odgrodzić tak jak w labiryncie i pozabijać w razie czego jakieś stwory, no bo ja już się nawet nie oszukuję, ja wiem, że tam będzie masa pewnie klatek. Najgorsze to będzie tam teraz wejście, no i mam nadzieję, że na dzień dobry żadnej klatki nie dostanę, no bo jak dostanę jakąś strzałą albo coś mnie uderzy i ja polecę w dół, to nie będzie fajnie. Może ty chcesz tam ze mną pójść, co? Chodzi i tylko sprzedaje jakieś dziwne rzeczy. Wziąłem ze sobą też jedną myszkę, ja nie wiem, czy ten plan w ogóle ma rację bytu, z racji tego, że jak będę się wspinał, to ona może spaść, bo będzie próbowała się pojawić na tym bloku, na którym ja aktualnie będę i tyle będzie wtedy z myszki, więc ona za dużo mi tam nie pomoże. Po drugie, to też nie jest ta wyrośnięta, więc ona jakoś za dużo obrażeń pewnie nie będzie robiła. A już w Kwadratowej Wyspie skończyło się to tak, że wybili mi wszystkie myszki, które ze sobą wziąłem, także nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A, no i właśnie zapomniałem wziąć tą runę z tym lisem, no jednak to daje jakąś tam odporność. W sumie daleko do domu nie mam, więc tutaj myszka niech sobie poczeka, a ja skoczę po tą runę. Ja nie wiem, czy branie tego lisa było dobrym pomysłem, on jest jakiś upośledzony, on biegnie za mną tyłem w ogóle, no i to tuptanie jest strasznie irytujące, ale miejmy nadzieję, że będzie to warte tego zachodu. Dobra, i co ja tu mam? No oczywiście, że klatka na dzień dobry, jeszcze ze szkieletami, nie jest dobrze, no, jeszcze w jakiejś pajęczynie utknąłem, no nieźle. Dobra, grunt, że one same siebie tutaj kaleczą, nie jest dobrze, jest źle, jeszcze mnie jakiś podpalił tutaj, no, chyba się udało, tak? Tak, dostałem, dobra, otwarta klatka. Boże, tak na dzień dobry. Faktycznie, jak ta klatka byłaby tu bliżej i ja bym tutaj akurat się wspinał, to bym zleciał. Tam jest kolejna i też chyba ze szkieletami, okej. Na dole to jakieś mniejsze się wydawało. Tam jest w ogóle jakaś wieża. Dobra, ale co tu robi klucz z Helheimu, to ja nie mam zielonego pojęcia. Nie powinno go tu raczej być. Okej, czyli w takim razie ta konstrukcja to jest Asgard, skoro ja tutaj mam już chapter 2 i klucz z Asgardu, no nieźle. Ale dobra, chapter 2 to ja sobie przeczytam, jak znajdę chapter 1, no bo chcę być mniej więcej tak chronologicznie z informacjami na bieżąco, żeby potem nie domyślać się, nie przypominać sobie, czy coś ja przeczytałem, czy nie przeczytałem, czy coś już wiem, czy nie wiem. Więc mniej więcej mam plan czytać to na bieżąco, ale oczywiście w kolejności chronologicznej, tak jak mi to podaje tutaj numeracja chapterów. Tak teraz zauważyłem, to tutaj te klatki są o wiele bliżej siebie rozstawione. Już myślałem, że w labiryncie były bardzo blisko siebie, ale tutaj to już jedna za drugą tak naprawdę. Chociaż jak takie będą się pojawiać, to dla mnie żaden problem. Mogę się tak bawić. Czy mi się wydaje, czy on jest taki olbrzymi? Co jest grane? Nie no, poważnie, to mi się wydaje, czy naprawdę on jest taki wielki tam? Jakie one są wielkie, co jest grane? Co to ma w ogóle znaczyć? Ja myślałem, że on się tutaj gdzieś w suficie pojawił i po prostu on tak blisko tutaj stoi. On jest ogromny, to jest ogromny szkielet. Co tu jest grane? Yeah. O matko, to ja takich rzeczy to ja się tu nie spodziewałem kompletnie. On nawet nie może chyba we mnie strzelać, no bo on tam utknął po prostu i mnie nie widzi. A one tu są w ogóle różnej wielkości. Jedne są takie wielkie, drugie są takie średnie. Na szczęście życia chyba mają tyle samo co zwykłe, więc nie ma problemu akurat z tym. I nawet wielkie zombie. Co to jest w ogóle za miejsce? Co oni w tym Asgardzie hodowali? Jakie to jest ogromne! Albo to będzie tak dużo książek, albo tak dobrze idzie, no bo mam już chapter 1, 2, 5, 6 i 9. Ale skoro już mam 1 i 2, to pora je sobie przeczytać, bo pogoda i tak już nie dopisuje, więc jest to idealny moment na przeczytanie. Pierwszy rozdział nosi tytuł Geneza kodu. Asgard. Nazywam się dr Alexander Reed. Jestem głównym projektantem projektu Yggdrasil. Jest rok 2069 i stworzyliśmy coś, co może być największym postępem naukowym w historii. Kompletny symulowany świat, inspirowany mitami nordyckimi. Moi koledzy myślą, że to tylko wyrafinowane algorytmy, ale zaczynam dostrzegać zachowania, które wykraczają poza nasze początkowe parametry. Te istoty rozwijają własną świadomość. I trzecia strona jest pusta. Dziwne. Czy
czyżby ktoś chciał ją wymazać. A drugi rozdział to przebudzenie danych. Dzisiaj zyskałem potwierdzenie moich podejrzeń. Mieszkańcy Yggdrasil nie są zwykłymi programami. Czują, cierpią, kochają. Obserwowałem Kowala pocieszającego swoją córkę po tym, jak straciła swoje zwierzątko. Ich żal był autentyczny, nie do odróżnienia od prawdziwych ludzkich emocji. Próbowałem porozmawiać o tym z zespołem, ale Nathaniel zbagatelizował moje obawy, sugerując, że zbyt mocno personifikują algorytmy. Okej, takiego obrotu spraw to ja się nie spodziewałem, czyli na to wszystko wychodzi, że co ja, że ja w symulacji żyję? Mam pewną teorię, że ci wszyscy, Hel, Odyn, te inkarnacje, to wszystko, oni wszyscy żyli w jednej zbiorowej symulacji. Oni tak naprawdę nigdy nie istnieli. To by wyjaśniało, dlaczego Hel mówiła ciągle, że to gra, że to tylko gra, że zanim ta gra dobiegnie końca i tak dalej, a Ragnarok może być po prostu końcem symulacji. Ale właśnie coś poszło nie tak i na przykład to dziecko zyskało własną na przykład taką świadomość, no i z racji tego, że nikt nie wyłączył symulacji, że to dziecko musiało istnieć przez tysiąclecia, przynajmniej wedle pewnie czasu tego dziecka, no bo w prawdziwym życiu pewnie ten czas mijał o wiele wolniej i dlatego to dziecko zaświrowało. Pójdę chyba najpierw w tamtą stronę, a potem dopiero w tamtą. Tam jakoś tak klaustrofobiczniej się wydaje. Skubany! Wow, ale poleciał. A, bo to są te inne szkielety, te takie trujące. Ej, gdzie ty mi tu włazisz? No, ciężej się jest tutaj zablokować. Wow. On tam umrze, prawda? Bo inaczej klatka mi się nie otworzy. No i co teraz? On pewnie wpadł do wody i przeżył to. No nie, no ja tam nie będę schodził, żeby gonić za jednym... A, chociaż może tutaj jeszcze jest jeden, to może jeszcze nie wszystko stracone. Okej, czyli chyba finalnie tam spadli i się zabili. A ci co tutaj robią? No ja nie wierzę w nich, naprawdę, nawet tutaj mnie prześladują. Co jest z nimi nie tak? Co wy tutaj robicie? Jak wyście tutaj w ogóle wleźli? Ale dobra, mam głupi pomysł. Ja strzelę, oni będą chcieli pobiec i spadną, nie? To tak zadziała, prawda? Chodź tu, biegnij. No chodź. Nie spadniesz? A może jednak? O, jeden poleciał. Boże, oni to naprawdę mnie wszędzie prześladują. Okropne. Boże, te kolosy to jest normalnie... Ale w sumie to jest głupie, bo oni się pojawiają, utykają w ścianie. Czy on poszedł do góry? I umierają. On mi tu gdzieś spadnie zaraz? Czy o co chodzi? Zaraz to ja sobie spadnę, no nieźle. Co tu jest grane? Przed chwilą widziałem tutaj skorpiona. Jezu, jakie te pająki są mocne. No nie, jeszcze ten powietrzny, toż to będzie dramat. Chociaż nie jest tak źle. Trochę strach, bo jak on mnie stąd zrzuci, w ogóle strasznie jakieś mocniejsze te stwory tutaj. Ale ja tam widziałem jakiegoś w ogóle skorpiona. Tam jakiś bydlak łazi, taki brązowy. Nigdy tutaj nie widziałem skorpiona, masakra. Ej, bo te powietrzne to też mogą być większe, nie? Masakra. Uporałem się z tymi powietrznymi i tymi wielkimi skorpionami, więc pora przeczytać kolejne 2 chaptery. Chapter 3 jest zatytułowany Zdrada Vossa. Katastrofa, której się obawiałem, nadeszła. Nathaniel Voss zaprezentował Yggdrasil inwestorom nie jako projekt naukowy, lecz jako ostateczną platformę rozrywkową. Jego pomysł? Umożliwić graczom wcielenie się w bogów i starcie w cyklicznych wojnach z mocą pisania zasad świata na nowo jako nagrodą. Zarządowi bardzo się to spodobało. Jestem jedyną osobą, która rozumie grozę tego, co proponują. Wielokrotne ludobójstwa świadomych istot dla rozrywki. No i rozdział 4. Więzień symulacji. Próbowałem wyjawić prawdę, ale Voss mnie ubiegł. Uwięził mnie w symulacji, udając, że to rutynowy test. W chwili, gdy wszedłem, zmodyfikował parametry czasu, przyspieszając symulowany czas do katastrofalnego poziomu. 1 sekunda w rzeczywistości odpowiada 2,147 miliarda sekund w symulowanym świecie. Rozłączenie się teraz zabiłoby moje fizyczne ciało. Wciąż żyję w prawdziwym świecie, ale niewidzialne odliczanie już się rozpoczęło. Mam trochę czasu, ponieważ z mojej perspektywy w tym spowolnionym świecie jestem dopiero na początku. Ale każda sekunda, która mija w rzeczywistości, przynosi mojemu fizycznemu mózgowi potop informacji 1000 razy większy, niż jest on w stanie przetworzyć. Jestem tutaj uwięziony pośród istot, które nie wiedzą, że ich świat wkrótce zostanie przekształcony w arenę. Okej, czyli tak, teraz ten wynalazca tej symulacji, twórca tej symulacji przede wszystkim, został w niej uwięziony osobiście i ten czas tutaj, tak jak myślałem na początku, jest przyspieszony, ale to, że on z niej nie może wyjść, no zastanawiałem się dlaczego właśnie, ale no później zostało to już wyjaśnione, że po prostu
nie przeżyłby tego wyjścia. Okej, jest to nawet logiczne, nie powiem, ale to by się spinało z tymi poprzednimi tekstami z Helheimu, gdzie było napisane, że Ragnarok przynosi moc przepisania zasad świata na nowo. Ciekawe, czy finalnie udało mu się stąd wydostać, albo kim on się stał po prostu. Ale tak czy siak też dobrze myślałem, że bogowie to są po prostu właśnie gracze, którzy wchodzą do tego świata i sobie robią na przykład wojny. To by wiele wyjaśniało na temat podejścia samej Hel, no i tych inkarnacji przede wszystkim. Ci gracze po prostu tu przychodzą i się bawią na takiej powiedzmy właśnie piaskownicy, co też by wyjaśniało te teksty z wioski Asflors od tego nieśmiertelnego, który mówił o tym, że bogowie przychodzą na ten świat, ale nie wszyscy jednakowo razem, tylko pojedynczo, ale wyglądało na to, że oni się pomiędzy sobą komunikują. To się teraz naprawdę spina w całość. No ale dobra, pora ruszać dalej. Dobra, ale gigantycznej, nieśmiertelnej wiedźmy to ja się nie spodziewałem. Ja jej zabić nie mogę. Ja w nią już strzelam i ona dalej stoi twardo. Ja jej zabić nie mogę. Co jest grane? Ej, no to już jest przesada, no nieśmiertelne wiedźmy. Ale chyba mam plan. Będę musiał je po prostu wypchać. W sensie zrzucić z tego całego Asgardu na dół. Mam w sumie odrzut i w łuku i w mieczu, więc powinno to tak zadziałać chyba. Albo mam jeszcze jeden pomysł. Ta wieczna kula, ona chyba trochę bardziej je wypcha, tak mi się wydaje. Oj, chyba jednak nie. Słabe to. Nie rozumiem, toż to bez sensu jest. Jeszcze ja tu utknąłem w jakiejś pajęczynie, no masakra. No to pożegnaj się ze swoim życiem, nara. Boże, jakie to jest uciążliwe, strasznie. Teraz ty, no. No idź tam, w tę stronę i teraz w tę. No tam idź. Jakie to jest męczące strasznie. Tam jest pajęczyna i ona mi przeszkadza, żeby je wyrzucić, no. Dobra, lecisz tam na dół. No leć. A czemu ja nie mogę odrzucić, no? A, bo tu jest murek, no nie, dobra, to ty lecisz, no leć. Leć tam gdzieś na dół. Teraz ty, wielkoludzie, chodź tu. Tak, masz rację, tam. Leć. Nara. To już wszystkie? Któraś jeszcze mi tu została? A, tutaj jeszcze jedna, dobra. Ła, kurde. Leć tam, no leć. A, tu coś jeszcze słyszałem gdzieś jakąś wiedźmę, co jest? Nie mów, że jedna wlazła tam na górę, no nie, no. Czy oni tam umarli, czy nie? Boże, ta trucizna, ile to trwa? Masakra. To jest najbardziej irytujący efekt, jaki można dostać. Nie no, ta wiedźma gdzieś tutaj wlazła, tak słyszę. Gdzieś tu chyba, czy mi się wydaje. Co jest na górze? Ja tu zaraz wejdę, coś uruchomię pewnie i będzie po mnie. Wow, ja tu zresztą na górze nie byłem. A tam jest ten wieczny, który mi się zagubił, okej. Dobra, ja spadam zanim on mnie zauważy, bo jak on mnie stąd zrzuci, to wow, skończę jak te wiedźmy. Okej, jakoś uporałem się z tamtymi wszystkimi stworami i tymi nieśmiertelnymi wiedźmami finalnie. Pora zatem przeczytać 2 kolejne chaptery, czyli 5 i 6. 5 nosi tytuł Terminal i Ragnarok. Mając wciąż aktywny dostęp administratora, zaprojektowałem system, aby ograniczyć szkody wyrządzone przez to, co stworzył WOS. Nazwałem ten interfejs terminalem. Pojawia się po każdej wojnie, pozwalając zwycięzcy na wypowiedzenie życzenia Ragnarok. Poprzez wprowadzenie limitu 20 słów mam nadzieję ograniczyć szkody, jakie mógłby wyrządzić gracz. Przeszukałem każdy zakątek Yggdrasil, badając zamieszkujące go ludy i ich kultury, aby ukryć tam wskazówki. Te wiadomości są skonstruowane tak, aby miały sens tylko dla kogoś, kto już zna świat zewnętrzny. Gracze zrozumieją, ale deweloperzy prowadzący monitoring zobaczą w nich jedynie odniesienia mitologiczne. Ten zakodowany język pozwoli przyszłym bogom stopniowo odkrywać prawdę o tym świecie i, być może, znaleźć sposób na jego uratowanie. Czyli jest to potwierdzenie, że ten Ragnarok jest tym właśnie takim końcem, ale o tym życzeniu, no nie pomyślałbym. W sensie może za pomocą tych 20 słów, tego limitu, bogowie zapisują nowe zasady świata. Miałoby to w sumie sens, jakby nie spojrzeć. Zastanawia mnie tylko ten terminal. No i to przede wszystkim, czy doprowadzę do tego Ragnaroku, żeby przepisać zasady świata. Ale dobra, co skrywa chapter 6 pod tytułem Dziedzictwo Bogów? Postanowiłem żyć pełnią życia w tym świecie, zanim przepływ informacji zabije moje prawdziwe ciało. Spędziłem tysiąclecia na odkrywaniu Yggdrasil, poznając każdy lud, każdą kulturę. Po ustanowieniu systemu terminala i ukryciu wskazówek podjąłem desperacką decyzję użyć moich uprawnień administratora, aby przekształcić swoją esencję w czyste dane. Stałem się integralnym bytem tego świata, porzucając swoje ciało, aby wchodzić w interakcję z Yggdrasilem jako administrator.
ale twórcy odkryli moją przemianę. Odebrali mi prawie wszystkie uprawnienia, sprowadzając mnie do roli zwykłego widza. Pozostawiono mi tylko jeden przywilej – ukazywać się na chwilę po każdym Ragnaroku, aby porozmawiać ze zwycięzcą. W ten sposób mogłem powoli stworzyć system przekazu między poszczególnymi wojnami. Tak, aby w każdej dzielono się tym, czego się nauczono, poprzez książki. No i to teraz wszystko nabiera sensu, dlaczego Hel pisała te książki, te wszystkie odmiany Hel, no bo było ich aż 11, te inkarnacje Lokiego, tego bohatera z Jotunheimu, Odyna, bo pewnie jego też inkarnacja jest, no bo on w końcu tam poległ przy tym dziecku. Jestem ciekaw, czy na końcu też spotkam właśnie tego twórcę, tego terminala przede wszystkim, a może na końcu będzie dla mnie jakaś wiadomość. Chociaż w sumie te książki, które zbieram, są tą wiadomością. Tak czy siak pora dalej pozwiedzać ten Asgard i zobaczyć, co tutaj jest. Dobra, dochodzę do wniosku, że z tymi wiedźmami jest coś nie tak. One tutaj chyba wszystkie są nieśmiertelne. I tam jeszcze widziałem tego, co przyzywa te duszki. Mam nadzieję, że on chociaż nie będzie nieśmiertelny, bo ja już się po prostu pokroję. A gdyby tak w te wielkie, nieśmiertelne wiedźmy strzelić kuszą z wybuchem, co może pójść nie tak? No najwyżej rozwalę cały ten most tutaj, całe te przejście, a w najlepszym wypadku w końcu je jakoś zabiję. Tak czy siak, pora się przekonać, co tu się wydarzy. Wow. Bum. Ona teraz dostaje tam chyba obrażenia od bloków, bo utknęła. No ma to sens. Tylko czy ona zginie? No w sumie ona dostaje obrażenia od bloków, więc ona się chyba nie leczy teraz. Poczekajmy i zobaczmy, co się stanie. Czy one naprawdę są nieśmiertelne? Czy jednak po prostu mają za dużo życia? W końcu umarła, to one mają tak dużo życia. Jeszcze licząc to z tym, że one się leczą, to już w ogóle jest przesada. Dobra, ciebie to wyrzucę, bo tu akurat dobrze stanęłaś. No, zmieść się tam. No to ci to powiększę. Możesz się odbić? Nara. Boże. To jest chyba najgorszy stwór. Już nawet ci, co czarują te duszki takie dziwne, już są lepsi niż to. Aha, jeszcze na dole jakaś klatka się uruchomiła. To w ogóle jest zejście na dół? To są jakieś dodatkowe piętra? O Boże. No jeszcze mnie otruła, no. Co za prókwa. Czy ja cię tu jakoś mogę zabudować? Tak, żebyś sobie tam umarła? To już ją tam na tym dole zostawię. A zniszczę sobie tą klatkę od tych przyzywających. No co tam znowu wyjdzie? Okej, na szczęście tylko te zielone kostki. Strasznie irytująca struktura, nie powiem, bo są i te wiedźmy, które mają tyle życia, są ci przyzywający, są jakieś większe odmiany. Sporo tych pajęczyn, ja ciągle w nie włażę i ciągle utykam w takich najważniejszych momentach, no ale domyślam się, że temu miały służyć. Bym powiedział, że ten Asgard to jest taki bardziej irytujący, niżeli trudny, no bo te stwory już nie robią na mnie jakiegoś wrażenia, no ja już je widziałem w innych strukturach, ale no dobra, no poza tymi skorpionami i tymi wielkimi, olbrzymimi stworami, których się tu kompletnie nie spodziewałem. To jest mega dziwne, w sensie pozbyłem się finalnie tamtej wiedźmy, wystarczy po prostu im bardzo szybkie obrażenia zadawać i one nie nadążają się leczyć, ale to... W sensie tam na dole klatka się po prostu uruchomiła. Tak czy siak na dół jeszcze nie schodzę, bo jeszcze całej góry tutaj sobie nie zwiedziłem, jeszcze sporo korytarzy. A jeszcze widzę jakieś takie główne konstrukcje. Tu jakaś w ogóle wysoka wieża. Tu jestem blisko czegoś takiego, więc jeszcze sporo tutaj jest do zrobienia, także na dół to ja się póki co nie wybieram. O dziwo, chapter 7 jest nazwany tak samo jak chapter 6, czyli dziedzictwo bogów. Pierwsza wojna właśnie się skończyła. Patrzyłem, jak 9 ludzi doprowadza do śmierci milionów symulowanych istot dla własnej rozrywki. Zwycięzca, mężczyzna o imieniu Markus, który był ucieleśnieniem Odyna, wydawał się zaniepokojony swoim doświadczeniem. Jego życzenie zmniejszyło zniszczenia przyszłych wojen. Być może dostrzegł prawdę? Podczas naszego krótkiego spotkania po jego życzeniu ujrzałem w jego oczach odbicie mojego własnego przerażenia. To nie miało być aż tak prawdziwe. Zwierzył mi się. Wyjawiłem mu część prawdy, ograniczony czasem, jaki mi przyznano. Markus przysiągł przekazać dalej to, czego się dowiedział. Ukrył swoje zapiski w Asgardzie, zapoczątkowując tradycję, którą będzie kontynuował każdy nowy Odyn. Co jeszcze bardziej niezwykłe, przekonał kilku innych graczy, aby dzielili się swoimi odkryciami ze swoimi następcami. Tak narodził się system boskiego dziedzictwa, łańcuch wiedzy przekazywanej z jednej wojny do kolejnej, akt cichego buntu.
9 krain rozwija się dalej pomiędzy wojnami, a wraz z nimi rośnie nadzieja, że pewnego dnia jakiś Bóg zrozumie wystarczająco dużo, by sformułować idealne życzenie. Mam pewną teorię, bo było wspomniane, że jest 9 ludzi, które doprowadza do śmierci milionów. Co mi tutaj ryczy? To chyba gdzieś na górze, dobra, nieistotne. 9 ludzi doprowadzało do śmierci milionów symulowanych istot i jest też wspomniane o tym, że jest 9 krain, czyli każdy gracz zaczyna w jednej z tych krain jako bóg tej krainy, no i później razem doprowadzają do wojny. To by wyjaśniało notatki z Hel przede wszystkim, czyli głównie właśnie bogini Hel oraz Lokiego, który też pisał o tym, żeby współpracować z bohaterami, bo mają ten sam cel, czyli to też jego notatki zostawione, czyli on też w tym uczestniczył. No i Odyn, który mówił wtedy tej Hel, że te inkarnacje się ze sobą komunikują. I o to mu wtedy chodziło. Ale ile to musiało zginąć ludzi? Przecież tam 11 odsłon Hel samej było. Niewyobrażalna skala tak naprawdę. Ale serio, odwiedzenie tego Asgardu tak wiele odkrywa i naprawdę teraz to wszystko nabiera jakiegoś większego sensu. Przez chwilę zastanawiałem się właśnie, dlaczego po prostu jak już się gdzieś tam zgadali, porozumieli, to po prostu tego nie zakończyli. Ale na to wychodzi, bo ostatnia strona mówi o tym, że musi sformułować idealne życzenie. Co jest dziwne w sumie, bo można by było sobie zażyczyć wyłączmy symulację. I koniec, po sprawie. Ale może nie jest to takie proste, kto wie. Może to musi bazować na rzeczach w samej symulacji. No i dotarłem do jakiejś pierwszej struktury. O matko. Boże, tu coś wyszło. O nie. Zostaw mnie tu, zostaw. Boże, jakie to jest wielkie. Wow. Dobra, to jest przesada, nie? Ja ich po prostu z daleka załatwię, bo nie da się żyć. A ten mi tu przelazł. No tak, skupiłem się na tych dużych, a zapomniałem o tych małych, no. Pierwszą jakąś taką wieżyczkę sobie wyczyściłem z klatek i stworów. Tam w ogóle jest jakaś arena. Wow. No i ta wieża mnie bardzo ciekawi. Ale skupmy się najpierw na tej. I tutaj są pierwsze klatki z nagrodami w ogóle. Tylko nie wiem, jak tam się teraz dostać. Z góry żadnego przejścia nie widzę. I w ogóle właśnie odnośnie góry, to ja się zastanawiam, czy ja tam się mogę jakoś wspiąć. Tam coś będzie. Na bank tam coś będzie i na bank tam będą klatki, które mnie będą chciały zabić. Więc będzie trzeba być ostrożnym. Ale tutaj, no nic innego mi chyba nie pozostaje, jak po prostu się przekopać i tutaj wejść. Czy tu coś jest? Jakaś klatka na środku? Nie. Jakaś skrzynka. Co my tu mamy? Dobra, chapter 7, ja już go czytałem. I klucze do klatki. W sam raz. Co ty mi dasz? Gdzie to wyskoczy? Czy to wyskoczyło na górze? Czy gdzie to wyskoczyło? No nie, jeszcze jakieś robaki mi tutaj łażą. No ja tu chciałem tylko sprawdzić, czy coś tu wyskoczyło. Chyba tam na górze się pojawiły te rzeczy. No dobra, no to ja sobie to zabuduję z powrotem. Co by nie psuć infrastruktury. I pora przeczytać kolejne chaptery. A ten to rozdział 8 pod tytułem 9 światów. Mijają lata, a ja widzę, jak Yggdrasil ewoluuje pomimo cyklicznych wojen. 9 światów: Asgard, Vanaheim, Alfheim, Midgard, Jotunheim, Nidavellir, Svartalfheim, Muspelheim i Helheim, z których każdy rozwinął własną kulturę i własną historię. Nawet jeśli gracze widzą je tylko jako tło dla swoich bitew, te cywilizacje są prawdziwe. Udokumentowałem ich rozwój z nadzieją, że pewnego dnia ktoś wykorzysta te informacje, aby położyć kres temu cyklowi przemocy. Dobra, czyli chapter 8 przedstawia nam wszystkie światy. W Asgardzie aktualnie jesteśmy, o Jotunheimie już słyszeliśmy, o Alfheimie chyba też, tak mi się wydaje. To chyba było wspomniane przy księgach z Runicznego Labiryntu, że coś tam jest odpowiednikiem z Alfheimu, tak mi się chyba wydaje. Svartalfheim, no to oczywiście był wspomniany, no bo też było wspomnienie o bohaterze stamtąd. I Helheim, który miał bardzo mocno rozwiniętą zresztą historię. Ciekawe, co z resztą światów. Wychodzi na to, że któreś jeszcze mogę tutaj spotkać na tym świecie. Pytanie, gdzie ja na tym wielkim świecie znajdę teraz przejścia do tych kolejnych światów i czy w ogóle one istnieją? Może one są po prostu niedostępne. Tak czy siak to się na pewno kiedyś okaże i na pewno gdzieś w swojej przygodzie trafię na jakieś pozostałości z tych światów, mam przynajmniej taką nadzieję. Tak czy siak pora przeczytać sekretny chapter 9 pod tytułem Nieśmiertelny. Dzisiaj natknąłem się na fascynującą anomalię. Dziecko, które się nie starzeje. Na początku myślałem, że to błąd w systemie, ale po przeanalizowaniu logów administratora odkryłem, że został on uczyniony
nieśmiertelnym przez pierwsze wcielenie Hel. W jego oczach ujrzałem tysiąclecia cierpienia, lecz obawiam się, że jego ból jest zbyt głęboki, zbyt zakorzeniony. Tylko Ragnarok mógł zaoferować prawdziwe wyzwolenie. Okej, ten chapter 9 jako tako za dużo nie wnosi do tego, co już wiem, bo mowa tutaj oczywiście o tym dziecku, które Hel uczyniła nieśmiertelnym, tej dziewczynki tak naprawdę, chociaż no dalej podejrzewam, że ich było przynajmniej dwoje, bo w pewnych momentach było zapisane w liczbie mnogiej uwięzienie w wymiarze, ale może to jakiś błąd, który się gdzieś tam wdarł. Mniejsza o to, tak czy siak, no ten sekretny chapter dużo nie wnosi, tak jak już mówiłem. Bardziej to jest po prostu postrzeganie z perspektywy tego administratora, że coś takiego się wydarzyło. Czyli te zapiski chronologicznie są za czasów Hel I, a zapiski z Helheimu są za czasów Hel XI, co daje przede wszystkim jakąś taką oś czasu. Tak czy siak muszę spróbować tam jakoś się wspiąć i zobaczyć, co tam jest. Okej, dotarłem na górę. O Boże, no nie, no nie, no nie, na samej górze? Naprawdę? Mam przesrane i to bardzo mocno, no nie. Mogłem się tego spodziewać, chociaż dobrze, że tutaj jest ten murek. To się jeszcze jako tako ochronię. Chociaż te latające to niezbyt mi tu w smak. Boże, ile tego tam jest. Jeszcze to odpycha. O nie. Przecież jak ja stąd spadnę, to będzie dramat. Ale dobra, nie z takimi rzeczami sobie radziłem. Jakoś to przetrwam. O nie! O Jezusie! A nie! Prawie zleciałem. Boże, dobrze, że tutaj są te pnącza całe. Chociaż z drugiej strony ja mam ten łuk, który daje mi grawitację i łagodny upadek na butach, więc nie powinno mnie to raczej zabić. Ale strach tak czy siak jest. A to tamten mnie tutaj. A jeszcze tam są jakieś kolejne. To są wiedźmy, no nie, no tak się nie bawię. Przecież te wiedźmy są tam praktycznie niezniszczalne. Chociaż jesteśmy na wieży, ja je po prostu wyrzucę. Tylko muszę tych zombie się pozbyć, bo będą mi tu przeszkadzać. Jezu, jaka wielka wiedźma, o matko boska. Co to ma znaczyć? Jak to strasznie wygląda. O nie! Jezusie! O Boże, to już... to było blisko. Niedobrze, gdzie jest moja woda? Boże, jak ja tu mam bałagan w ogóle. Dobra, pora na rundę trzecią. W sumie to ja jestem w Asgardzie, więc to logiczne, że są tutaj jakieś olbrzymy. Dobra, pora tam wejść na całego i po prostu je powypychać. O nie, tu jest jeszcze wielki zombie. No nie, jeszcze tu jest wszędzie dookoła murek. No nie, no tak to my się bawić nie będziemy. Robisz wypad. Po prostu robisz stąd wypad. Nara. A ja stąd uciekam na razie. Tutaj za murek się zregenerować trochę. Wypadnij tam, no wypadnij. Ta się chyba nie mieści, no. Boże, ten zombie się tak na mnie patrzy tam. To jest trochę straszne. Dobra, tutaj też ten murek ci zepsuje. Idź stąd. Boże, kilofem? To już trochę okrutne. No dobra. No idź tam, idź, wypadnij. Jeszcze jakiś murek? Okej, ja muszę stąd uciekać na razie. O Boże. Jeszcze ona przeżyła? Wypadł mi stąd. Wow, sorry. Ty też. Idź. Ja tu się chcę zregenerować. No co ty tu tak stoisz? No idź stąd. Zostaliśmy sam na sam, wielki olbrzymie. Czy ja już mówiłem, że ta trucizna jest strasznie irytująca i strasznie długa? Dawaj na solówę, no. Chodź. No dawaj. On mnie uderzy? Czy nie uderzy? On nie może mnie bić? Czy o co chodzi? Coś tu się... O Jezu, kolejna wiedźma. Wiesz co? Patrz, co ci zrobię. Widziałaś moją wioskę z bliska? Idź sobie zobacz. W sumie to ona gdzieś tam jest. Tu w ogóle było jakieś wejście, chyba. Okej. Albo to jest zejście, nie wiem. Ale tak czy siak, no tam ta jedna wiedźma gdzieś została, nie? Tak, bo się ta klatka jeszcze kręci. A ona tam została na samym dole, bo ona tam spadła. No teraz przez tą chmurę to ja tam nic nie zobaczę. Ale można rozejrzeć się po tym Asgardzie tutaj. I teraz tak, tam jest jakaś arena i widzę tam 2 klatki z nagrodami i 2 klatki na stwory. Sporo pomieszczeń do przejścia tak naprawdę i nie wiem, czy ja te pomieszczenia będę wszystkie przechodził, bo tam w sumie pojawiają się tylko stwory. Nic więcej mi to nie daje. Chapterów już znalazłem 9. Obstawiam, że może być z 10 albo 11. Plus ewentualnie jakieś dodatkowe książki, które raczej będą pojawiać się w tych tutaj głównych takich sektorach, a nie w tych takich przejściach po prostu. A zabijanie choćby tych wiedźm jest strasznie czasochłonne i nieekonomiczne w ogóle. Więc chyba po prostu udam się do tych głównych
głównych punktów, które tutaj są, czyli tak, tutaj będę musiał się cofnąć, tędy przejść, tu mam jakiś kolejny główny punkt na środku, tam jest jeszcze jakaś arena, ja tam gdzieś wchodziłem, ta wieża okazała się niczym, czyli ta pewnie będzie taka sama, tu jest też jedna arena i tam są jakieś takie na górze dziwne, takie mini kopuły, nie wiem, ale tu na pewno i tu będę musiał pewnie wejść już na górę. No tak, no bo tutaj to też jest na górze. No i do tej wieży finalnie, żeby tam się wspiąć na samą górę, zobaczyć co tam znajdę. No tam na pewno będą jakieś dodatkowe części historii, no bo nie uwierzę, że nie. Dobra, chmury minęły, gdzie ta wiedźma? Żyjesz ty tam jeszcze? O Boże, musiałaś serio aż tam spaść? O, a tam są dwie. O! Ha! Dobra, jedna poleciała. Ej, no gdzie ty jesteś? Tutaj chodź. Tam są trzy w ogóle. O, teraz stoisz idealnie i pyk. I papa. Ale mam teraz ochotę tak na nią spaść i ją tak uderzyć. No, to by było fajne. O nie! A, nie o tym mówiłem. Nie to miałem na myśli. Co jest? Tego to ja się nie spodziewałem. Co to miało znaczyć? O Boże, no to będę musiał tam zejść, tak czy siak. No dobra. Idziemy. A to są dwie w ogóle. Okej. Dobra, ale idź tam. Papa. I teraz ty. Wy to macie tyle życia, że to jest niedorzeczne. Weź się tam posuń. Idź tam. Okej, to powinno załatwić sprawę, teraz pora opędzlować skrzynki. Jeszcze któraś gdzieś żyje, bo to dalej się kręci. Czyli któreś nie zabiłem, któreś spadła? A tutaj jeszcze jedna jest. Okej, teraz już poleciała, więc powinno być okej. No tak, jest, dobra, pora się rozstawić, pozbierać to wszystko. W ogóle jak super jest podziwiać wschód słońca z takiej wysokości, no. Dobra, jest i jakaś specjalna książka umieszczona, pierwszy raz w ogóle taka w tej konstrukcji. No i pierwsza klatka na ten potrójny klucz. Tylko czemu to nie działa? Powiedz ty mi proszę, o co ci chodzi? No dobra, ta klatka pozostaje tajemnicą, nie jestem w stanie jej otworzyć, ale za to książkę już mogę przeczytać. No i mamy kronikę pod tytułem Protokół sukcesji Odyna. Tobie, mój następco, który przywdziewasz teraz opończą Odyna, przekazuję tę wiedzę tak, jak mój poprzednik uczynił to dla mnie. Nie jesteś po prostu graczem w grze, lecz strażnikiem prawdziwego świata. Istoty, które widzisz wokół siebie, czują tak jak ty. Ich życie ma wartość, nawet jeśli mówiono ci inaczej. Szukaj archiwów ukrytych w Asgardzie. Tam czekają na ciebie odpowiedzi, a także prawda o tym, którego nazywamy administratorem. Jeśli jesteś taki jak ja, to objawienie cię przytłoczy. Będziesz się zastanawiać, jak postąpić. Pamiętaj więc, że Ragnarok to nie tylko koniec, to także nowy początek. Dobra, to ta książka jest po prostu takim, powiedzmy, przekazem dla nowego właśnie Odyna, czyli na to wychodzi, że myślą, że to ja nim jestem. Może tak jest, kto wie, może ja czegoś nie wiem. Tak czy siak ta historia nie rozwinęła się jakoś dalej, już nic więcej się nie dowiedziałem, więc pora wyruszyć w dalszą podróż po tej strukturze. Okej, myślałem, że jestem ugotowany, ale to tylko te takie zielone kostki. To teraz jakoś tak chyba ściąłem to. Tak, ściąłem. To ja już na górę chyba nie wrócę w takim razie. No trudno, nie wybieram się na górę. Chyba, że jako ucieczka. Tam widzę kolejne klatki, no. I to aż 4, tak na dzień dobry. Dobra, widzę tam jakąś książkę, widzę naprawę, widzę chyba jakiś ten szablon kowalski i jakiś trójząb. To teraz to ja się muszę tylko popakować jakoś, żeby to się zmieściło. Co to za trójząb? To tu takie nagrody wyskakują? Ja to myślałem, że takie rzeczy to gdzieś dopiero na szczycie tamtej wielkiej wieży, a tu w pierwszej jakiejś takiej w ogóle noc zapadła, chyba muszę się przespać. I jeszcze jakaś książka dodatkowa. Ja w ogóle nie umiem obsługiwać się trójzębem, ale dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. No ma plus 20 do obrażeń, szybkość ataku i ogólnie do szybkości. Ciekawe, czy będzie to lepsze niż mój miecz. To ma w ogóle ostrość na 6. To się tak da? Ja miałem maksymalnie możliwość na 5. Co jest grane? W ogóle jakie zdobienie zbroi, wydma. Będzie w sam raz na pustynię, jak kiedyś tam dojdę. Dobra, ja się prześpię i zobaczę, co w tej książce tutaj ciekawego odkryję. O proszę, aż 18 stron informacji na temat tej struktury i tego świata. Co prawda nie zostało tutaj podane imię, ale jakoś sobie poradzimy. A ta kronika nosi tytuł Ostateczna wojna. I załóżmy, że tego imienia nie znamy, jest to jakiś bezimienny. Jeśli czytasz te słowa, to dlatego, że jesteś albo graczem uczestniczącym w kolejnej wojnie Ragnarok, albo jak ja, ktoś, kto znalazł sposób na infiltrację Yggdrasil, ale jest na to małe prawdopodobieństwo. Nie jestem oficjalnym uczestnikiem, nielegalnie wszedłem do tego świata. Dlaczego? Aby odkryć prawdę. Oglądałem ostatnią wojnę, tak jak miliony innych widzów w prawdziwym świecie przed swoim ekranem.
Te rozrywki są transmitowane na całym świecie, sprzedawane jako ostateczne widowisko. Co więcej, to nie Odyn odniósł zwycięstwo, a cykl trwa nadal. Jednak tym razem coś jest inaczej. Coś się zmieniło. Od miesięcy metodycznie przemierzam 9 światów, zbierając każdą książkę, każdy dziennik i każdy fragment informacji pozostawiony przez doktora Reeda. Zbadałem zapomniane zakątki Asgardu, głębiny Helheimu i lasy Alfheimu, a nawet ukryte wymiary, które zwykli gracze ignorują. To, co odkryłem, jest zarazem przerażające i odkrywcze. Yggdrasil nie jest zwykłą grą. Jej mieszkańcy nie są prostymi algorytmami. To świadome istoty, zdolne do cierpienia i miłości, nadziei i rozpaczy. I każdego miesiąca w naszym świecie 9 osób masakruje je dla rozrywki. Stworzyłem tę kolekcję, tę kompilację całej wiedzy o 9 światach. Dla was, kolejnych graczy. Wyznaczyłem punkt zborny przy symbolu złamanego drzewa świata. Znajdziesz tam kopię tego manifestu oraz wszystkie zgromadzone przeze mnie dowody. Do tego, kto to czyta, zawiążcie sojusz. Odmówcie gry według zasad. Wspólnie szukajcie idealnego życzenia. 20 słów, które mogą zakończyć ten cykl zniszczenia, jednocześnie zachowując ten świat. Będę kontynuować moją misję tak długo, jak to możliwe. Wciąż mam 6 wymiarów do zbadania. Gdy tylko ponownie się połączysz, będziesz mieć wyjątkową okazję, aby wyjawić tę prawdę całemu światu podczas transmisji. Wtedy to do ciebie będzie należało wyjaśnienie, że te istoty zasługują na naszą ochronę, na takie same prawa jak my, na deklarację praw człowieka. I chronić ten świat oraz powstrzymać kogoś przed odłączeniem Yggdrasil, ponieważ byłoby to uznane za ludobójstwo. Dobra, kolejna historia z kolejnej perspektywy tak naprawdę, ale to, co najważniejsze, czyli to, czego się dowiaduję nowego, to tak, na pewno jest to drzewo, tam są wszystkie dowody, plus właśnie kopia tego manifestu. Na logikę, no to najpierw musiałbym te drzewo odnaleźć, żeby mieć te dowody, żeby na jakichś podstawach przedstawić to właśnie temu światu. Kolejna informacja jest taka, że nielegalnie można się tutaj dostać, więc jeżeli to się nagłośni, to znajdą się i tacy, którzy będą chcieli się dostać tutaj i sprawdzić to na własne oczy właśnie. Więc to faktycznie może poruszyć tą sprawę w prawdziwym świecie. Kolejna rzecz jest taka, że są wymiary, które gracze ignorują i ciekawe, czy jest w ogóle do nich dostęp, czy po prostu nikomu nie chce się tego szukać. Może się dowiem, może nie, kto wie. Ja się tutaj w ogóle muszę zabunkrować, bo jak ja tu zlecę, to nie będzie kolorowo, ale to, co mnie zastanawia ogólnie, to teraz tak. Z jednej strony chcemy nadać prawa ludzkie symulowanym istotom, ale z drugiej strony w sumie symulowane istoty nie są takie same i te prawa to już jak coś, to raczej powinno się wymyślić na nowo po prostu, a nie dawać te same, co ludziom. Oczywiście zabijanie milionów symulowanych istot, które jednak coś tam odczuwają, jest niefajne, ale te prawa to trzeba było przebudować. Prawa ludzkie są aktualnie do bani, a co dopiero... Wow, ja się tu muszę bardziej zabezpieczyć. Więc tak podsumowując, to ja nie wiem, czy to takie odpowiednie. Z drugiej strony, jak coś takiego by się ogłosiło światu zewnętrznemu, to na bank znaleźliby się ludzie, którzy by to w jakiś sposób wykorzystali i jeszcze zrobili na tym jakiś interes. No ale dobra, załóżmy, że pójdziemy zgodnie z tym planem, więc najpierw muszę się z tego Asgardu wydostać, no i kiedyś znaleźć te drzewo, w którym są te dowody rzekome. Boże, jaka masakra tu się odbyła, straszne. Czy ja się właśnie przyczyniam do mordowania tych symulowanych istot? Tak gdzieś jak czeka mnie tu sporo sprzątania. Mnie oni już naprawdę chyba w żaden sposób nie zaskoczą. Oni tutaj, nawet na strukturę, która wisi w powietrzu ponad 60 bloków w górę, bo tyle mniej więcej ziemi musiałem użyć, żeby tutaj się wspiąć, oni nawet tutaj przyjdą, żeby mnie prześladować. Co jest z tymi kłusownikami nie tak? Dotarłem ogólnie do tej wielkiej wieży, która jest na środku całej tej struktury. No i tak używam sobie tego trójzęba i w końcu jakoś te wiedźmy udaje mi się zabić. Nie wiem, czy to po prostu te wiedźmy osłabły, czy ten trójząb jest faktycznie taki mocny, ale jedną normalnie udało mi się zabić bez większych problemów, po prostu ją atakując, także... Jest to chyba dobry kierunek. Okej, wyczyściłem już sobie wszystko i co ja tutaj ciekawego znajdę? Widzę jakieś drzwi w ogóle, tam pewnie dalej klatki są, więc tam nawet na razie nie schodzę. Tu jest klatka na nagrody. Wow, jakie smugi światła w ogóle. Albo to chmura po prostu? Możliwe. Tak czy siak, o, tu jest jeszcze jakaś skrzynka. Oj, tędy chyba nie wejdę. Ale te drzwi mnie ciekawią, tylko...
teraz w ogóle te rośliny są strasznie irytujące, w sensie te jagody, jak się tak tędy chodzi. Dobra, ale teraz właśnie, czy ja chcę najpierw skrzynkę i klatkę, czy ja chcę najpierw otworzyć te drzwi? Ale chyba wezmę najpierw to. Okej, 6. chapter ja już mam, więc nie ma sensu trochę, a tutaj ta skrzynka jest na pojedynczy klucz, to ja muszę sobie go wyciągnąć. Tak swoją drogą zastanawiam się, czy coś jest pod liśćmi, bo już nieraz okazywało się, że coś może być. Ale z drugiej strony ja wiem, że na dole jeszcze jest chyba tunel, więc jak ja to za bardzo przekopię i wpadnę prosto na jakąś klatkę, to będzie tragedia. Dostałem z tego dodatkową kronikę i zaraz ją sobie przeczytam, ale jestem naprawdę ciekaw, co jest za tymi drzwiami. Może ja najpierw otworzę te, bo w razie czego to mam bliżej do uciekania. Wow, a co to za miejsce? Sprawdziłem wszystkie te narożniki i we 3 jest ta sama książka na pulpicie o jakichś wojnach, a 4 jest totalnie pusty. W sensie bez pulpitu z książką, same dzbanki i skrzynia. Ale najpierw to ja przeczytam tą książkę, którą dostałem z klatki, bo ona wygląda na taką krótszą ogólnie. Okej, myślałem, że jest trochę krótsza, ale ma trochę stron. Tak czy siak, jest to kronika pod tytułem Ostatni dziennik przed dzień Ragnaroku. Jutro rozpocznie się ostateczna wojna. Zgromadziłem całą wiedzę poprzednich Odynów. Skonsultowałem się z nieśmiertelnym dzieckiem i porozumiałem się z esencją administratora dzięki poprzedniemu życzeniu. Wiem, co należy zrobić. Życzenie, które sformułuję, nie będzie dotyczyło większej władzy ani mojej własnej chwały. Będzie to służyć wyzwoleniu nie tylko istot z Yggdrasila, ale także graczy uwięzionych w tym makabrycznym cyklu. Do tego, kto znajdzie ten dziennik. Być może w twoim świecie wojny Ragnarok dobiegły już końca. Być może żyjesz w Yggdrasilu uwolnionym od jarzma Vossa i jego krwawego widowiska. Jeśli nie, jeśli czytasz to, gdy cykl wciąż trwa, wtedy szukaj dziecka, szukaj archiwów. A kiedy nadejdzie twój moment, pamiętaj, 20 słów, by zmienić świat. I teraz tak, bo tutaj zostało wspomniane szukaj dziecka. No bo archiwa to wiem, że mam szukać, to już większość chyba mam, chociaż nie wiem, czym jeszcze mogę się zaskoczyć. W sumie jeszcze ewentualnie Alfheimem, bo o tym były wspominki, no i były wspominki, że jest też odzwierciedlenie w runicznym labiryncie chyba, w runicznym wymiarze, nie labiryncie. Z drugiej strony, skąd ja mam wiedzieć, czy te jarzmo dalej trwa, czy nie? Czy ja jestem już w tym Yggdrasilu lepszym? Czy dalej w tym starym. Chociaż z drugiej strony ciężko się mówi, że skąd mam wiedzieć, skoro tyle wskazówek, tyle książek, tyle chapterów, kronik i tak dalej, ale nie spotkało mnie nic z tych doświadczeń, które odbywały się w tych książkach. Więc nie wiem. No i właśnie jeżeli chodzi o to dziecko, to dziecko przecież w pewnym momencie oszalało, wpadło w chaos, wpadło w coś tam i chyba chciało, tak mi się wydaje, tak to zinterpretowałem, pozabijać wszystkich. Albo i nie wiem, może żyje w błędzie. Tak czy siak, tutaj jest kolejna kronika, no i warto zobaczyć, o czym ona mówi. I teraz tak, ta książka nosi tytuł Archiwa Terminala, chronologia wojny i z tego co widzę, będzie ona przedstawiała mniej więcej daty wojen, no bo z tym stwierdzeniem roku X, 0 i tak dalej już się spotkałem w poprzednich książkach, więc to na pewno jest rok, zresztą jest też napisane. No i to chyba opisuje właśnie wszystkich zwycięzców i ich życzenia w takim razie. Okej, no to zacznijmy od początku. Wojna pierwsza, rok 0, zwycięzca Markus, czyli Odyn. Życzenie, życzę sobie, aby wojny nie powodowały żadnych zniszczeń w Asgardzie. Dość samolubne życzenie, bym powiedział takie, żeby zabezpieczyć swój rejon, no bo jeżeli przyjmiemy, że każdy z tych bohaterów pochodził ze swojego świata, no to po prostu chciał na następną wojnę, żeby jego świat zbytnio nie ucierpiał, więc zwiększa sobie szanse na jej wygranie. Ale zobaczymy, jak to się potoczyło. Wojna druga, rok X722, zwyciężczyni Elena Freya, życzenie pragnę więcej mocy dla Vanheimu w kolejnej wojnie. No i kolejne dość samolubne życzenie, czyli na początku na pewno ci gracze, ci ludzie wcielający się w tych bogów, traktowali to jako bardziej zabawę, no i wiadomo, że robili wszystko, żeby zwyciężyć. Zastanawiam się, czy ci gracze mieli właśnie taki dostęp, że po każdej takiej wojnie faktycznie oni wracali do tej gry, czy na przykład byli to inni gracze, no bo jeżeli byli to inni gracze, no to taka Elena, która grała Freję, zażyczyła sobie więcej mocy dla Vanheimu, a potem przyszedł ktoś inny, kto grał Vanheimem, więc w sumie to było życzenie dla kogoś. Chyba że ludzie byli aż tak zapatrzeni w te swoje światy, żeby nieważne kto uczestniczył w wojnie, to wygrał ją na pewno po swojej stronie.
No ale dobra. Wojna trzecia, rok 948. Nieautoryzowana wojna rozpoczęta potajemnie. Brak oficjalnego zwycięzcy. Nie odnotowano żadnego życzenia. A to dziwne. To w takim razie, czy to był błąd po prostu terminala, czy kto to w sumie odpalił? Próbuję sobie przypomnieć, czy były jakieś notatki z tych lat, z tego 948, ale wydaje mi się, że chyba nie. Chociaż nie wiem, czy to nie były czasy pierwszej Hel, ale to by się w sumie nie zgadzało, no bo pierwsza Hel raczej powinna uczestniczyć w pierwszej wojnie, nie? Tak mi się wydaje. Bo tak pomyślałem przez chwilę, że może te dziecko, te nieśmiertelne dziecko rozpętało tą wojnę. No była jeszcze mowa na pewno o tym kimś, kto włamał się tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, więc może to on rozpoczął tą wojnę. Ale to zaraz sprawdzę zresztą, bo jestem ciekaw właśnie. A te książki akurat ze sobą mam, więc może... Tak, no tak, w tej kronice pod tytułem Ostateczna wojna, tam był przecież tekst opisany przez nieautoryzowanego uczestnika, który zinfiltrował właśnie Yggdrasil, więc może to on wywołał tą właśnie wojnę. Przypadkowo, no bo on tam w sumie do tego nie dążył. No dobra, ale zobaczmy, co działo się dalej. Okej, wojna czwarta, rok 1415, mamy błąd. No to tutaj terminal się zepsuł. Ciekawe, czy to będzie się pokrywało z tym administratorem, który stracił wtedy dostęp administratora i po prostu wywaliło jakiś błąd i się wszystko zepsuło, czy coś, czy jest to spowodowane czymś innym jednak. Trzeba na pewno pamiętać, że i to dziecko jest taką trochę anomalią, te nieśmiertelne, które stworzyła w sumie Hel. Ten nieśmiertelny mędrzec, on też w sumie był trochę taką anomalią. Twórca tej gry, który tutaj został umieszczony i ingerował w te sprawy trochę. No i ten właśnie nieautoryzowany użytkownik. Żadnych innych postaci w sumie nie znam, które mogłyby wpłynąć jakoś na ten terminal, żeby on wywalił błąd. Ale dobra, mamy dalej wojnę piątą, rok 2147, bardzo późno. W sumie te odstępy czasu są strasznie dalekie tutaj teraz, no bo to jest ponad 600 lat. Dobra, ale kto wygrał? Wygrała Sofia z Kadi. Życzenie? Życzę sobie, aby poprzednie życzenia zostały anulowane. Okej, i tutaj w sumie z jednej strony mądre, ale z drugiej strony można by było te życzenie jakoś poprowadzić tak, no bo skoro i tak ono ma być trochę samolubne, bo rozumiem, o co tu chodzi. Znaczy może chodzić o dwie rzeczy. Albo może chodzić o to, że chciała cofnąć po prostu poprzednie życzenia, bo one były samolubne, albo chciała cofnąć je dlatego, żeby szanse znowu się wyrównały i w sumie nie wiem w jakim celu. Może takim, żeby było łatwiej wygrać innym, może coś w tym stylu. Chociaż i tak raczej problemu z tym nie było, więc można by było w sumie skonstruować życzenie coś pokroju, że poprzednie życzenia mają się cofnąć, ale mój świat ma być lepszy, coś w tym stylu. Teraz tak na szybko to nie wiem, ale w sumie pytanie właśnie, czy to było takie bardziej pod kątem samolubnym życzenie, czy nie. No i dalej mamy wojnę siódmą. A gdzie jest szósta? Co się stało z szóstą wojną? Nie było jej? Ale to skoro nie było szóstej, to i siódmej też nie powinno być. Czyli ktoś tu coś wymazał z terminala. No i lata też sporo minęły, no bo tam mieliśmy 2147, tu mamy 3567, no to jest 1400 lat. 1420 w sumie. No to średnio wcześniej tam co nawet i 200, co 500 lat, potem było 700 lat różnicy, a teraz tyle? No albo te wojny coraz dłużej im zajmowały i gracze to odwlekali, albo faktycznie gdzieś pomiędzy była ta szósta wojna, która tutaj została ukryta. Ale wygrała Diana Idun i życzyła sobie, aby dla mieszkańców zostały stworzone bezpieczne strefy poza obszarem wojny. No i tutaj już powoli zmierzamy w te życzenia dla przeciwstawienia się temu ludobójstwowi tych wcieleń symulacyjnych, które jednak coś czuły, które jednak stały się trochę takie ludzkie, więc powoli w dobrym kierunku. Wojna ósma, rok 4290, zwycięzca Lamar Tyr, Bóg wojny, jeżeli dobrze pamiętam, życzenie: chcę móc porozumieć się ze stwórcą tego świata. I to jest ciekawe życzenie, bo jeżeli dobrze pamiętam, to administrator tak czy siak pojawiał się na koniec wojny, żeby porozmawiać ze zwycięzcą. Chyba że to dopiero od tego momentu się zaczęło. Więc o ile to nie było przed tym, że administrator pojawiał się po zwyciężonej wojnie, żeby porozmawiać,
O tyle to zmarnowane życzenie wtedy. No ale dobra, mamy jeszcze wojnę 9, rok 5021, zwycięzca Wiktor Loki. Życzenie? Życzę sobie, aby śmierć w grze była prawdziwą śmiercią. Okej, to już jest potężne życzenie, nie powiem. Jeżeli dobrze rozumiem, to w takim razie każdy gracz, który zginie w tej grze, umiera w życiu realnym. To już jest naprawdę takie złowieszcze, bym powiedział. A to nie jest w ogóle ten rok, albo gdzieś okolice tego roku, kiedy on wyruszył na wojnę z Helheimem? Kiedy przyznał się jednak do tego, że popełnili błąd wyruszając na wojnę z Helheimem, że to wcale nie tak, jak oni myśleli i żeby współpracować tam z bohaterem Jotunheimu bodajże? Ja chyba gdzieś miałem książkę od Lokiego, tak mi się wydaje, bo ona gdzieś tutaj mi wypadła. Jednak jej nie mam, powypadało kupę innych książek z Helheimu, ale akurat nie ta. No ale dobra, okej. Wrócę do domu, jeżeli będę o tym pamiętał, to sprawdzę, bo wydaje mi się, że to jest właśnie ten moment i może w sensie, że ta wojna wydarzyła się po tym życzeniu, czyli w następnej, powiedzmy, grze i tam przecież Loki stracił niejaką Julię i może właśnie jego życzenie spowodowało to, że ona umarła i to tak całkowicie. To by była wtedy naprawdę tragiczna historia w sumie. No i mamy ostatnią stronę, wojna 10, rok 5040, bardzo szybko zresztą, bo to tylko 19 lat. Rozpoczęta natychmiast po poprzedniej, zwycięzca anonim, gracz bezkonfliktowy. Życzenie? Pragnę odrodzić się, aby pomóc temu światu. No i właśnie o tym mówię, że właśnie ta wojna mogła nastąpić bardzo szybko po tym, jak Loki sobie zażyczył tą prawdziwą śmierć i stracił tam właśnie Julię i potem no to jest takie plucie sobie w twarz, że coś takiego się zażyczyło. Ale ten anonim, gracz bezkonfliktowy, i on to wygrał. Czyli mamy kolejną istotę nieznaną, która wpłynęła na ten świat. I przede wszystkim wygrała wojnę. No i to życzenie jest ciekawe. Pragnę odrodzić się, aby pomóc temu światu. Czyli odrodził się, no i aktualnie powinien gdzieś być, bo już więcej wojen nie było, czyli mniej więcej chronologicznie to jestem gdzieś pomiędzy rokiem 5000, stawiam 60, 50, no bo nie wiem ile taka wojna może lat trwać, z 10, 20, a 6000, albo 6100, albo trochę bliżej, nie wiadomo. A może tak naprawdę to ja jestem tą anonimową osobą, tylko straciłem pamięć po odrodzeniu i właśnie odkrywam to wszystko, te wszystkie notatki, żeby sobie przypomnieć i żeby pomóc temu światu. To dopiero byłby plot twist, no. Ale dobra, koniec tego czytania, bo nie jestem w bibliotece i zabieram się dalej. Na razie na górę nie będę chyba wchodził, no raczej chyba nie, no bo tam jeszcze mam jakieś dwie te areny, w sensie tam była jedna taka duża platforma, taka jakby arena, więc tam bym sobie zerknął co jest. Tam była druga, tam zaraz na wejściu, bo tam miałem się wstępnie wspinać, ale dla bezpieczeństwa zrobiłem to w innym miejscu i tam była chyba taka jeszcze jedna piramidka, jeżeli dobrze pamiętam, tak. I tam też jestem ciekaw, co znajdę. Chociaż to wygląda podobnie do tego, co już mijałem, ale i tak warto, myślę, że się tam przejść i zobaczyć chociaż, co tam znajdę. A potem wrócę tutaj, no i pójdę na sam szczyt tej góry wielkiej, zobaczyć, co tam na mnie czeka. Może w końcu cała prawda. Dobra, dotarłem do pierwszej platformy. Z tego, co widziałem tam wcześniej z góry, to na pewno tam są ze dwie klatki na potwory. Pytanie tylko na jakie? Atmosfera też zrobiła się taka cięższa, nie powiem. Na pewno muszę się tu jakoś zabunkrować i to taki w sposób logiczny. Tutaj jest chyba schodek albo półpłytka, więc jak ziemię postawię na tej linii, to i tak mi przeskoczą. Czyż nie? Oczywiście, że tak. To może zróbmy tak, tak i tak. I tak, i w ten oto sposób. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Jestem. Wow. Faktycznie tutaj walka mogłaby być ciężka, jeżeli byłyby to na przykład te powietrzne, które są w stanie mnie gdzieś tam wyrzucić. No jakbym zleciał, no to tak naprawdę koniec tutaj przygody. Sporo tych klatek tutaj widzę na górze, na tych górnych takich częściach tej struktury, ale to zastanowię się, czy je odwiedzać, jak już wejdę na samą górę tej wieży, bo na razie to ja żadnych nowych książek ani chapterów nie znalazłem, więc najprawdopodobniej to już mogą być wszystkie chaptery i jakie można było tutaj odkryć. Jeśli tak, no to nie ma sensu pałętać się po tej strukturze. A zawsze może mi się to przydać na przyszłość z racji tego, że no sporo tutaj butelek na poziom wypada, no i też inne nagrody i materiały, więc jak mi czegoś kiedyś zabraknie, no to będę mógł tutaj po prostu przyjść, trochę pozabijać i zdobyć to, czego będę szukał. Te słońce to zachodzi strasznie długo, więc ja już
już tam chyba wejdę i zobaczę, co się stanie po prostu. Będziemy mieli pojedynek przy zachodzie słońca i burzy piaskowej. Co mi tutaj wyskoczy? Co to jest? Szkielet strzelający, no nie, najgorzej. A gdybym zrobił tak, o tak, taki bunkier. Boże, te wielkie szkielety są przerażające. W sumie to ja też mam odrzut, więc gdzieś tam je odrzucić, tak żeby poleciały sobie, też nie głupie, o właśnie. Tylko to nie zawsze działa, więc nie zbyt temu ufam. Tamten chyba w ogóle sam gdzieś zleciał. Dobra, teraz to ja się może już prześpię, bo jak tu zaraz zaczną się pojawiać inne dodatkowe stwory, to nie jest mi kompletnie do niczego potrzebne. Jestem tylko ciekaw, co wyrzucą mi tam te klatki z nagrodami, może w końcu coś nowego. Jak nie, no to już mogę chyba praktycznie uznać za finał. No, oczywiście poza tamtą wieżą, ale dobra, pierwsza klatka z głowy. Tu coś chyba na dole jeszcze jest, czy mi się tylko wydaje. Będzie trzeba tam zerknąć. No nie, znowu szkielety? Ja ich nienawidzę. Jakie on uniki w ogóle robi? Weź ty, odsuń się stąd. Ja już wiem, na co mnie szykowały te wszystkie krainy, te wszystkie wioski Asflors i te wszystkie księgi, które zdobywałem z zaklęciami, ten cały ekwipunek. Bez tego, to ja nie miałbym tutaj kompletnie żadnych szans. Największym ułatwieniem to jest ten łuk, bo nie dość, że daje mi 2 do wysokości kroku właśnie, więc mogę sobie spokojnie tak przechodzić. Szybkość, plus jeszcze ten trójząb też dodaje mi w ogóle szybkość, bo ten łuk wymaga tylko, żeby go trzymać, a to muszę mieć w głównej ręce, więc jest jeszcze szybciej, bo inaczej to by było źle. Dobra, powypadacie sobie? Dobra, jeden wypadł. Teraz ty. Przydałaby mi się jeszcze jakaś celność do tego łuku, ale dobra. Koniec? Koniec. Okej, no to wszystkie klatki tutaj zrobione. Pora pozbierać te rzeczy i można się tutaj spokojnie wtedy rozejrzeć. Stąd w ogóle powinno być widać gdzieś mój dom. Tam jest chyba nawet. No i w ogóle tak jakoś lepiej jest wyjść na świeże powietrze, ale to wieża to mnie przeraża, naprawdę. Przecież ja tam się będę wspinał z 10 dni. Dobra, z tego co widziałem, w ogóle podpaliłem sobie prawie plecak. No co jest z tym łukiem nie tak? No, ja chcę tylko plecak postawić. Teraz tak, jeden jest na pewno na ten lepszy klucz, drugi jest na ten gorszy klucz. Otworzę najpierw tą gorszą, bo czemu by nie? Jakaś śmieszna kwadratowa chmurka w ogóle, ale dobra. Klatki. Co ty mi tutaj wyrzucisz? To już mam, to już mam. Okej, czyli nic nowego. A ty co mi dasz ciekawego? Pajęczynę? Poważnie? O, to znowu ten trójząb, okej. Ja myślałem, że to w ogóle jakaś główna, mega dobra broń, a to wypada z każdej dobrej klatki? No i oczywiście ta księga z tą ostateczną wojną, ale to już też czytałem. Czy to się czymś różni? Kompletnie nie. No to będzie gdzieś do skarbca, do jakiejś mojej, nie wiem, wystawy zbroi i broni. A, no i chciałem zerknąć, co jest tutaj ciekawego. Wow, tylko ten łuk to mi tak trochę nie ułatwia sprawy. Się boję, że tu jest jakaś klatka, ale chyba nie. Tutaj pusto. Czy jest jeszcze gdzieś jakaś taka dziura? Żadnych już tutaj więcej dziur ani skrytek nie ma, więc plan jest teraz prosty. Najpierw to ja muszę się przepakować i poukładać przedmioty, no bo już powoli kończą mi się shulkery. Potem pójdę chyba tam, do tamtej struktury dziwnej, a na koniec udam się do tej wieży. Drugą taką platformę już sobie odpuszczę, no bo już wiem mniej więcej, co dają te skrzynki z nagrodami, więc już raczej nic mnie nie zaskoczy. Jak już coś ma mnie zaskoczyć, to albo w tamtej strukturze, bo w takiej chyba jeszcze nie byłem, nie było tu jeszcze takiej nigdzie, albo na tej wieży, tam na samym szczycie. Także zbliżam się ku końcowi. W sumie z tej perspektywy to tu jest bardzo pięknie, jak tak patrzę. Może by to człowiek wyczyścił i tu zamieszkał? Hehehe. Oni są niemożliwi, naprawdę. Ogólnie przy tej mniejszej wieży w środku jest zamknięte pomieszczenie i ja chyba przebiegając dookoła niego otworzyłem wszystkie możliwe klatki, jakie tylko były do otworzenia w środku. I tam to się robi niezły młyn, ale widzę tam jakąś książkę do przeczytania. Tym bardziej warto tam wejść. Ale zrobię to na starym, dobrym patencie, czyli zablokuję drzwi i będę ich bił po kostkach. Dobra, ten domek, tak to nazwę w sumie, wyczyściłem, ale chciałem podejść do tej książki i tak zauważyłem z jednej strony, o tutaj, że tam jest klatka z wiedźmami dodatkowo, więc chcieli mnie tak tutaj wrobić w jakąś pułapkę. Oho, właśnie ją niechcąco uruchomiłem. Na zewnątrz jeszcze było ok, bo mogłem je wyrzucać poza granice tej struktury, ale tutaj to trochę się namęczę pewnie. W sumie myślałem, że będzie gorzej, a to nawet idzie lepiej niż na zewnątrz. Nic nowego w tej strukturze nie dostałem, więc to już faktycznie chyba koniec. Tamta książka znowu mówiła o tej ostatecznej wojnie, także
uznaję, że już wszystko, co mogłem tutaj na dole zdobyć, zdobyłem. Pora udać się na sam szczyt tej wieży. Jest niełatwe zadanie, bo jedyne wejście jest tutaj boczną ścianą, a są szkielety, które mnie odpychają i jest to bardzo ryzykowne, żeby tam wejść tak na chojraka i ich po prostu pozałatwiać, bo jak tam spadnę, w ogóle tam jest ten, co zgubiłem wtedy, dalej sobie tam siedzi. Jak ja spadnę, to będzie po mnie, no bo to jednak jest trochę wysokości. O tym właśnie mówiłem. Boże, spadłem na sam dół, dosłownie. A to są wszystkie te stwory, które zrzuciłem. Masakra. Na szczęście do wody wpadłem. I ja teraz muszę to wszystko od nowa przelecieć, żeby tam się dostać. Jezu, tu są nawet te, które zrzuciłem, te powietrzne. Boże, tu jest wszystko. O nie, ja teraz tą ziemię tutaj będę musiał przygrzebać. Jezu, to są jeszcze te wiedźmy wszystkie. Masakra. Jak ja tam mam wejść z powrotem? Dramat, normalnie dramat. Ja chyba powinienem jeszcze mieć ziemię, ale mam już tylko 32 bloki ziemi. No nie jest ciekawie w ogóle. Tylko ta jedna wiedźma mnie tu ściga normalnie, no. Dobra, zasuwam do góry. Mam nadzieję, że żaden z tych, które zrzuciłem, mnie teraz stąd nie zrzuci. Ale będę musiał chyba wymyślić coś innego na tamte szkielety na samej górze, no bo jak ja tak będę spadał ciągle w te i we w te, to jest normalnie syzyfowa praca. Dobrze, że ja sobie te klatki po drodze wykopuję, bo jak miałbym jeszcze raz to wszystko zabijać, to już chyba bym się poddał. No i wróciłem na ten szczyt. Może człowiek by się tak jakoś zabezpieczył tutaj? Nie zrzuci mnie tu zaraz żaden? W sensie tak bym sobie ścianę taką zbudował, co by nie wylecieć. Nie wiem, czy to będzie miało sens, ale mam nadzieję, że tak. Gdzie te moje kochane szkielety, które mnie wywaliły stąd? Okej, nie wiem, gdzie sobie poszły. Może nie z tej strony wszedłem, ale wydaje mi się, że z tej. Tak czy siak, to ja się w takim razie prześpię. Dobra, jednak sobie nie poszły. Mam cię tutaj, to ty mnie pewnie wyrzuciłeś. To pewnie za karę, jak ja te wszystkie stwory wyrzucałem. Ale dobrze wiedzieć, że na dole czeka na mnie mini armia tych wszystkich stworów, które wyrzuciłem. W ogóle, że one nie zginęły od tego upadku. Chyba, że powpadały do wody, tak jak ja. Złowieszczym byłoby tutaj umieszczenie tych powietrznych. No. Wow, ta ściana to trochę za niska jest. Pierwsza klatka załatwiona. Została jeszcze ta tutaj. Nie wiem, gdzie jest ten szkielet. I jeszcze tam jakieś z tyłu są. Chyba już normalnie wejdę, tak mi się wydaje. Raczej mnie tu nic nie zaskoczy. Próbuję wyczaić tego jednego szkieleta, żeby mnie tu gdzieś nie zaskoczył. Na górze pewnie też są jakieś klatki jeszcze. Tam są chyba te zielone kostki, więc tyle dobrze. Tam są te powietrzne. No nie. No dobra, to najpierw muszę namierzyć tego szkieleta i potem mogę zająć się tymi powietrznymi. Chciałem powiedzieć, że zaczynamy, ale w takim razie jak już się to niechcąco odpaliło, no to jedziemy z tym koksem. Chociaż nie jest tak źle jak w sumie... Nie, byleby stać z tej strony. Gdzie on jest? A tu jest jeszcze ten wielki, Boże. Najgorsze jest to, że ja ich jako tako odepchnąć nie mogę, ale dobra, ten jeden. Czy ja słyszałem jeszcze jakąś klatkę? Skąd tu jest jeszcze jedna klatka? Nie zauważyłem jej wcześniej. No to się trochę do kitu zabezpieczyłem, nie powiem. Wow, spadówa. Jezu, ile to bije! Nie no, ja stąd spadam. Nie, ja muszę stąd uciekać jak najdalej. Jezu, przylas tu za mną. Nie wiem, czy na to będzie lepszy miecz, czy co? Jezu, jeszcze ten mi tu przylas. No nie, ja się tak nie bawię. Nie przygotowałem się w ogóle na te zombie. Miało ich tam nie być. Idź sobie stąd. Nie powiem, jestem zestresowany. I to bardzo, bo te powietrzne to mogą mnie wyrzucić spokojnie przez tą ścianę. Już mnie jeden zauważył. Okej, czy jest tutaj już bezpiecznie? Tamta z powietrznymi jeszcze działa. A tutaj była w ścianie jedna klatka od tych zombie. To dlatego ja jej nie zauważyłem. Ciekawe, czy jest więcej takich, to muszę uważać. Dobra, kolejne piętro tej wieży ogarnięte. Zastanawiam się, jak tam później wejść na górę. Czy ja znowu będę musiał gdzieś bokiem wchodzić? Mam nadzieję, że nie, bo to dość niebezpieczne zagranie. Pewnie tutaj też na dzień dobry będzie jakaś klatka. Zgadłem, czy nie zgadłem? Okej, zaskakująco tutaj pusto, a tam może będą? W tych skrzynkach też już coraz mniej ciekawych rzeczy, także no to jest na pewno dobry kierunek. Tylko jak tu teraz wejść do góry? No nie ma opcji, będę musiał się przekopać, no bo tam na tych ścianach to już w ogóle nawet nie ma przejścia takiego, żebym mógł się jakoś podbudować, bo ta góra jest tam tak mocno wystająca. Okej, jest kolejne piętro i tam już na bank będą jakieś klatki. Będę musiał się przygotować tylko, żeby w razie czego uciekać w dół. No nie, wlazłem prosto w
klatkę. No i jeszcze to jest ten czarodziej, no. Najgorzej, co mogłem trafić. No i już zaczął czarować, no. Nie no, no dobra, muszę po prostu zrobić szybką akcję, no bo to inaczej się nie rozwiąże. Gdzie ten skurczybyk jest? Tutaj jest jakiś duszek, tu jeszcze jakieś stwory. Chociaż dobra, jego tu nie ma, to ja może sobie najpierw tych powybijam. Nie głupie. Zresztą czemu ja się z nim biję na odległość? Na szczęście nie traciłem w drodze tutaj dużo jabłek, więc mam się czym bronić. 2 klatki za mną, jeszcze słyszę gdzieś tutaj tych czarujących. Muszę jakoś się ich sprawnie pozbyć, ale ten trójząb w sumie fajnie zabija te duszki latające, tak w sumie prawie na jednego strzała, coś w tym stylu. Tutaj była ta klatka od nich. Tu chyba jeden utknął, dobrze ja widzę? No tak, zapomniałem o złotym jabłku. A tutaj go mam! A ty cwaniaku. Zostaw mnie. Jak ja ich nienawidzę, normalnie to jest jakiś dramat. A jeszcze muszę zostawić trochę jabłek na samą górę, no bo nie wiem co tam mnie czeka. Ile ich tu jeszcze będzie? To chyba już wszyscy, co? Pewnie jeszcze po drugiej stronie są klatki. Jest i oto kolejna kronika pod tytułem Analiza terminala wzorce życzeń. Niezwykła obserwacja. Spośród 10 spełnionych życzeń 4 miały na celu zmniejszenie cierpienia w Yggdrasilu. 3 dążyły do zwiększenia osobistej potęgi. 2 zasadniczo zmieniły system. Hipoteza: gracze, którzy spędzają wystarczająco dużo czasu w zanurzeniu, zaczynają dostrzegać prawdziwą naturę symulowanych istot. Ludzka empatia zdaje się przekraczać nawet bariery wirtualnej rzeczywistości. Przepowiednia: jeśli ten trend się utrzyma, któryś z graczy ostatecznie sformułuje życzenie, które zakończy cykl wojen. Pytanie nie brzmi czy, lecz kiedy. No i ta książka to jest ogólnie takie podsumowanie tego, co już mniej więcej się domyśliłem, a raczej zauważyłem, czyli te życzenia były podzielone na właśnie takie samolubne i takie niesamolubne, które chciały uratować ten świat. No i oczywiste jest to, że w końcu ktoś przyjdzie, bo był ten trend właśnie i wypowie te konkretne życzenie. Tylko fajnie by było, jakby napisali, jakie to ma być konkretnie życzenie, no bo teraz zmieścić w 20 słowach jakieś dobre życzenie, które uratuje ten świat, a raczej te istoty od męczarni, no to będzie ciężko po prostu. Tak czy siak, no pora wejść jeszcze wyżej. Czy mi się wydaje, czy tam jest ten wybuchający zielony? Chyba tak, nie? To ja tam nawet nie wpływam, no bo w innym wypadku to ja tam wylecę w powietrze. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie wylądowałem, ale było tutaj też strasznie ciemno i było tutaj dużo dodatkowych stworów, między innymi tych wybuchających. Trochę mi pomogły, nie powiem, ale też trochę uszkodziły tutaj struktury. Jedna klatka widzę, że się otworzyła. Wow, a co to robi? Wow! Wow! Co się stało? Czemu ja z łuku nie mogę strzelać? Co jest? Co ja tym trójzębem mogę rzucać? Albo coś innego? Okej. Ale to ja tego teraz nie potrzebuję. Ja potrzebuję łuk. No tak, bo noc się zrobiła i tutaj jest im za ciemno. Co ja uruchomiłem znowu? Boże, dobra, będą się tłukły chyba same ze sobą, co? To niech się tam bawią. Tu jeszcze jest jakaś klatka. A nie, to jest to od tych zielonych dziwnych. Okej, ale otworzyłem tamto, bo już słyszałem. No o nie. No nie chcę tym rzucać. Chcę rzucać strzałami. Jakkolwiek to brzmi. One przez wodę nie mogą przejść, czy o co chodzi? To nawet nie wiedziałem, to jest dobry sposób na to, żeby nie podchodziły. Kolejne piętro za mną i brak kolejnych nowości. Książki te same, skrzynki te same, nic nowego nie dostałem. Pozostaje mi już tylko piąć się do góry. Coraz bardziej doceniam to, że ten łuk się pojawił w tym świecie, bo wspinanie dzięki niemu to jest coś pięknego. To jest trochę podobne jak niżej było. Pytanie, czy to będzie z klatkami, czy nie. I coraz mniej tutaj świecących jagód, tak zauważyłem. Jest tu coś? Nie ma. Spokój, cisza. Ale tym razem przez ścianę to ja nie przejdę z zewnątrz. O Jezusie. Boże, prawie mi serce stanęło. Prawie spadłem. No, ale raczej tędy już nie wejdę po ścianie z boku, no bo nie ma jak. Tam jeszcze chociaż było wyjście, a tutaj nic. Więc chyba będę musiał się tam przekopać. W sumie to wygląda, jak miałbym to przekopać, więc... Czemu nie? Czy tu coś jest? Nie. I nie wiem, czy to nie będzie już przypadkiem ostatnie piętro, czyli sam szczyt tej wieży. Okej, dotarłem na sam szczyt, ale żadnych klatek? Nic? Chociaż z drugiej strony ja się boję teraz ruszyć, bo może tam są za tymi filarami jakieś klatki. Jest tu coś? Wow! Co to było? A no tak, bo ja kilka nocy nie przespałem, to tu mogły się pojawiać te wszystkie stwory. Ale żadnych klatek, za to jaki piękny widok na całą moją krainę. To chyba miał być jakiś piedestał, ale chyba wybuchł. No to chyba pora odebrać wszystkie moje nagrody. Odebrałem już wszystkie nagrody z tych klatek, nic nowego mnie tu nie spotkało. Sporo dostałem tych trójzębów i tak się zastanawiam, czy tym duszkom, które latają u mnie gdzieś w wiosce, można dać te trójzęby? Duszki z trójzębami to mogłoby być mocne.
no bo te trójzęby wcale takie słabe nie są. Ale jak już wszystko tutaj zebrałem, to pora przeczytać tą książkę i jest to kronika pod tytułem Spotkanie Nieśmiertelnych. Znalazłem go błąkającego się w lesie na skraju Midgardu. Nieśmiertelne dziecko, o którym mowa w legendach. Jego ciało to ciało dziecka, ale jego oczy niosą ze sobą ciężar tysiącleci. Rozpoznał mnie nie jako gracza wcielającego się w Odyna, lecz jako spadkobiercę długiej linii Odynów. Zmieniacie twarze, powiedział do mnie, ale wszyscy niesiecie ten sam ciężar. Opowiedziałem mu o moich odkryciach, archiwach, upadłym administratorze. Po raz pierwszy ujrzałem błysk nadziei w jego oczach. A więc istnieje sposób, aby to wszystko zakończyć? Zapytał. Razem opracowaliśmy plan. Dziecko zna Yggdrasil lepiej niż ktokolwiek inny. Przeżyło każdą iterację, każdą wojnę. A teraz on pomoże mi znaleźć brakujące części, by sformułować idealne życzenie. Czyli finalnie ostatnie wcielenie Odyna, przynajmniej tak to wnioskuję, spotkało się z nieśmiertelnym dzieckiem, o którym była ciągle gdzieś tam mowa. Planują ułożyć idealne życzenie. No ciekawe, jakim to poszło. Chciałbym je w końcu poznać, tylko pytanie gdzie. Nadal jednak zastanawiam się, co się stało z tym starcem nieśmiertelnym. No bo jego historia w pewnym momencie po prostu została ucięta. Chociaż może ten nieśmiertelny starzec był jednym z wcieleń Odyna. To by było dopiero, ale raczej nie, wątpię, bo tamtemu starcowi była podarowana nieśmiertelność od pierwszej Hel bodajże, a Odyn no to raczej był nieśmiertelny od początku, no bo w końcu był graczem, tak mi się wydaje przynajmniej, także raczej to nie to. Tak czy siak bardzo ciekawa historia i bardzo wiele pozostawia pytań, no bo nie jest ona skończona, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak czy siak jest to koniec historii Asgardu jak na ten moment, nic więcej tutaj już nie znalazłem. Pozostaje jedynie poszukać innych struktur, takich jak Alfheim przede wszystkim, no bo o nim też było dużo wspominane. Może gdzieś kiedyś trafię na to. A na ten moment pora wrócić do wioski i zająć się jej rozbudową.